Dzień dobry, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej, nazywam się Aleksander Charecki. Znajdujemy się dokładnie w naszej tutaj pięknej grocie solnej, gdzie mamy tutaj piękne, naturalne środowisko, minerały, zdrowie i chcielibyśmy porozmawiać tutaj teraz o zdrowiu z osobą, która kolejny raz u nas tutaj kończy kolejny pobyt i chcielibyśmy przedstawić tutaj właśnie opinię. Tak, jak kolega Aleksander powiedział, jestem kuracjuszem, który się raz z kolei przyjechał tutaj. Chciałbym naszą przemiłą rozmowę rozpocząć może od takiej fraszki Jana Kochanowskiego, jakże oddającej sens naszych walk o nasze piękne zdrowie. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie ani lepszego, ani piękniejszego. Bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, dobre są ale, gdy zdrowie wcale. Więc ludzkość ma tak naprawdę 300 000 lat i chyba od pojawienia się Homo sapiens na planecie, od początku ten problem zdrowia się pojawiał. My w zasadzie mamy obecnie medycynę, która od 200 lat uskutecznia swoje praktyki. Niektórzy nazywają tę medycynę medycyną chemiczną. Nie zawsze ona jest skuteczna, nie zawsze pomaga tak, jakby pacjent sobie tego życzył, dlatego sięgamy do metod mniej tradycyjnych, metod, które mają nie 200 lat jak nasza medycyna, ale 10 000 lat, tak jak nasza cywilizacja. I niektóre z tych metod sprawdzone przez wieki tak naprawdę odżywają w obecnych czasach i ludzie często po nie sięgają. Każdy w zasadzie człowiek ma swój przykład, swoje problemy zdrowotne i nie doceniamy tego zdrowia, dopóki tak naprawdę ono nam się nie popsuje. Jak zaczyna się psuć, zadajemy sobie pytania, dlaczego mnie to trafiło? Przecież jestem dobrym człowiekiem, regularnie chodzę do kościoła, nikomu krzywdy nie robię, a jednak mnie to dopadło. Często zastanawiamy się, co jest przyczyną, i kiedy idziemy do lekarza, lekarz tej przyczyny nie szuka. On leczy skutek. A nas by satysfakcjonowało właśnie poszukiwanie tej głębi, jak do tego doszło. Bo jeżeli wyleczymy skutek, to on może wrócić. Jeżeli zlikwidujemy przyczynę, to mamy dużą szansę, że ta choroba nie wróci. Właśnie tego typu ośrodki medycyny regeneracyjnej, one bronią się jakością swoich usług. Człowiek wraca tutaj, dlatego że przyjechał pierwszy raz, bo mu ktoś polecił, albo wyczytał, albo się dowiedział o takim ośrodku i mu pomogło. I wraca dlatego, bo właśnie tutaj jest to dobro, które obdarza tego człowieka właśnie tymi efektami uzdrawiającymi. Ja jestem trzeci raz w Akademii, ale tutaj są ludzie, którzy są już po raz 7. I gdyby ten ośrodek nie bronił się jakością swoich usług, nikt by tutaj nie przyjeżdżał. Po pierwszym tygodniu w zasadzie poczułem, że te schorzenia, które gdzieś tam we mnie tkwiły, bo ciągle człowiek goni, nie ma czasu się zajmować sobą, mijają. I kiedy drugi tydzień tak naprawdę mija, okazuje się, że jestem zupełnie innym człowiekiem. Ta odnowa biologiczna dała takie skutki, że jakieś nerwobóle, tam gdzie mnie gdzieś szczykało w biodrach, w kolanach, no bo jednak w pewnym wieku już ma prawo coś tam szczykać, nagle się okazuje, że po 2 tygodniach człowiek czuje się jak nowonarodzony. Więc te efekty skłaniają do refleksji, skłaniają do tego, że polecamy tego typu ośrodki, sami z nich korzystamy i no, jesteśmy zadowoleni, jeżeli komuś polecimy, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za to polecenie i ktoś też jest zadowolony. No dobrze, już wspomnieliśmy, że nie zawsze medycyna nam pomaga. Ja tam jestem zdania, że ratownictwo też bardzo dobrze u nich funkcjonuje.
inne rzeczy nie zawsze do końca, oczywiście w zależności na kogo trafimy, tak? Więc no, pytanie też, wiadomo, że do kogo pytanie, jakiego specjalisty trafimy, nie zawsze pomagają. Czasami pomagają, czekają, później nie ma rozwiązania kolejnego etapu, czyli bo system jest ograniczony w pewnym sensie, tak? Czyli medycyna teraz jest po prostu, jest przepis, gdzie muszą według kolejnych punktów to zastosować, tak? Tutaj mamy troszeczkę odmienne podejście, że mamy kompleksowo, całościowe, holistyczne podejście do całego organizmu, gdzie człowiek nie musi iść do każdego specjalisty, odczekać swojej kolejce, albo później czekać na, powiedzmy, te kilka miesięcy na, powiedzmy, diagnozę, czy na przykład na wywiad, czy tam na realizację swojego problemu, tylko tutaj działamy od początku do końca, od rana do wieczora, intensywnie różnymi zabiegami i wtedy widzimy właśnie efekty, tak? Więc to jest tak naprawdę kluczowe. No i warto też wspomnieć, że bez gruntownego oczyszczania organizmu nie jesteśmy w stanie tak naprawdę poruszyć tematu. Jeżeli chodzi o zabiegi, oczywiście one są super, ale tu jest kluczowe, tak? Czyli te nasze podzespoły, które są wewnątrz nas, musimy je oczywiście zadbać o nich, tak? No bo niestety wiadomo, że organizm ma swoje ograniczenia poprzez to, że mamy niestety nasze środowisko coraz gorszym jakościowo jest i w ten sposób my sobie sami nieświadomie szkodzimy, bo nie mamy edukacji. Jak najbardziej zgadzam się z tymi stwierdzeniami. Tak naprawdę my przyjeżdżamy tutaj z jednej strony w celu odnowy biologicznej, ale to, co jest w zasadzie taką wartością dodaną naszych pobytów, to jest wiedza, którą tutaj zdobywamy. Tak, bo my wyjeżdżając stąd tak naprawdę kultywujemy to, z czym się tutaj spotkaliśmy, bo od godziny 6:30 rano do godziny 20 każdego dnia mamy dzień wypełniony. Chodzimy w szlafroku z jednego zabiegu na drugi tak naprawdę. Często musimy to robić dosyć szybko, żeby zdążyć. No i w zasadzie po takim pobycie w zasadzie my wyjeżdżamy nakręceni tym, co tutaj się działo. Dostajemy zalecenia, jak powinniśmy dalej dbać o nasze zdrowie. Więc to jest zupełnie inne podejście niż podejście takiej medycyny tradycyjnej. Poza tym sam personel jest tak starannie tutaj dobrany, same zabiegi są zupełnie inne, bo każdy z nas chodzi na masaże, chodzi do gabinetów odnowy i tak naprawdę to jest zwykłe głaskanie. Natomiast tutaj wszystkie te zabiegi mają charakter leczniczy. Tak? I my to czujemy. Czasami są to zabiegi na granicy bólu, bo no, ten próg bólu każdy ma w innym miejscu, ale to działa. I pomimo, że czasami krzykniemy przy zabiegu, to jednak później z chęcią idziemy znowu w to samo miejsce i cieszymy się, że to w końcu tak naprawdę dla naszego zdrowia. Osobiście uważam, że jeżeli lekarz ma 15 minut na wywiad z pacjentem, postawienie diagnozy i przepisanie mu recepty i zaaplikowanie leków, to nie jest ta droga. Każdy człowiek jest inny, każde schorzenie jest inne, odporność organizmu inna i taki wywiad króciutki tak naprawdę sprawia, że jeżeli diagnoza nie jest trafna, to ten człowiek później chodzi od specjalisty do specjalisty, jego stan się pogarsza i w zasadzie no, kręci się w takim kołowrotku. Tutaj wspomniałeś, że konieczne jest oczyszczenie organizmu. Jak najbardziej, bo organizm ludzki jest mechanizmem doskonałym. My potrafimy sobie poradzić z katarem, z kaszlem, z grypą, z takimi drobnymi jakimiś schorzeniami. I nie musimy być wcale oczyszczeni, żeby sobie poradzić z takim schorzeniem. Natomiast jeżeli dopada nas już coś naprawdę poważnego, to ten organizm, który no, ma chorą wątrobę, no, nie najlepszej jakości jelita i tak naprawdę sam ledwo funkcjonuje, jeszcze ma sobie poradzić z chorobą, no na pewno sobie nie poradzi. Natomiast jeżeli ten organizm oczyścimy, damy mu wszystko to, co potrzeba, odpowiednie probiotyki, to później ten organizm radzi sobie z każdą chorobą i to nawet z chorobą no, najbardziej poważną, z którymi tradycyjna medycyna sobie nie radzi. Zresztą no, z takimi przypadkami tutaj akurat ja się spotkałem podczas trzykrotnego pobytu.
Młoda dziewczyna, która przychodzi, nie może wejść na pierwsze piętro. Po 2 tygodniach już na zabiegi śmiga góra dół, tak, bo to jej pomogło. Nie sądzę, że w jakimkolwiek szpitalu, gdzieś w jakiejś przychodni ktoś zaaplikuje jakiekolwiek leki, że człowiek po tygodniu już jest w takim stanie, że radzi sobie z wszystkimi, z różnego rodzaju schorzeniami. Czyli generalnie, żeby mówić o jakimkolwiek wyzdrowieniu, walce z jakąkolwiek chorobą, to organizm trzeba przede wszystkim oczyścić, odrobaczyć, oczyścić wątrobę, jelita i wtedy, kiedy organizm jest oczyszczony, jeżeli sobie nie poradzi z tą chorobą, no to znaczy, że ta choroba już miała tak poważny charakter, że już nikt sobie z nią nie poradzi. Warto wspomnieć, że tak mówię, że na przykład niektóre zabiegi mogą być nieprzyjemne. Dlaczego? Dlatego, że to są różne stany zapalne, czyli na przykład uciskamy boli, tak? To jest nasz organizm sygnalizuje stan pogorączkowy, stan zapalny, stany różne w ogóle samopoczucia, wszystkiego złego, to tak naprawdę nasz system obronny. Ludzie nauczeni na obecną chwilę są dlaczego? Żeby pójść do apteki, pójść do lekarza, dać pigułkę szczęścia przeciwbólowe najlepiej, żeby nic nie bolało, tak? Ale to nie rozwiązuje problemu, tak? Generalnego. Dlatego warto właśnie ludzi w ten sposób, jak tutaj wiele osób przed przyjazdem oglądają w internecie dużo informacji, czytają książki i tak dalej, ale problem kolejnego kroku, żeby zrobić tak naprawdę dla siebie, żeby podjąć decyzję, że ja potrzebuję teraz tak naprawdę tą pomocy, żeby skorzystać z podobnych, powiedzmy u nas na przykład, czy w innym miejscu terapii i żeby w końcu czegoś się nauczyć nowego, tak? Bo ludzie są na obecną chwilę, reklamy, mamy suplementy różne, wszystko, idziemy szybko do apteki, ciach, gotowe, ale to, że za miesiąc to samo się powtórzy, niestety nie rozwiązuje problemu, bo tylko to likwiduje, tak rozmawialiśmy, objawy, nie? I tutaj właśnie problem z ludźmi niestety występuje często, że ludzie po prostu nie mają takiej określonej, powiedzmy właśnie samodzielności decyzji, że oni potrzebują już, oni wolą pojechać na wakacje, oni wolą pojechać na przykład, kupić sobie kolejne, jakiś lepszy na przykład, nie wiem, zegarek na przykład, albo inne rzeczy, tak, niż tak naprawdę zadbać o swoje zdrowie. Nie uważałem, że to jest koniecznie teraz, nie, bo tak po prostu nas jest szkolone. No tak, Dalaj Lama powiedział, że najpierw tracimy zdrowie, żeby zarabiać pieniądze, później tracimy pieniądze, żeby ratować zdrowie. Tak boimy się o swoją przyszłość, że nie żyjemy dniem dzisiejszym, po czym umieramy tak naprawdę nie żyjąc. I to daje w zasadzie sens tego naszego istnienia na tym ludzkim padole. No bo jeżeli jestem młody, to ja nie myślę o zdrowiu, bo wydaje mi się, że będę żył 200 lat i żadna choroba mnie nie dopadnie. Natomiast ta świadomość jest ważna, żebyśmy już w młodym wieku swoim dzieciom w zasadzie potrafili powiedzieć, co mają jeść, jaką aktywność fizyczną powinni uskuteczniać, jak w ogóle się zachowywać, żeby później w podeszłym, no może nie w podeszłym wieku, ale w starszym wieku nie mieć różnego rodzaju schorzeń. Natomiast jeżeli później już choroba się pojawia, no to mamy poważny problem. Myślę, że jeżeli zdajemy sobie sprawę ze schorzenia, które nas dopadło i staramy się znaleźć przyczynę tego schorzenia, to nawet niektórzy dziękują Bogu za to, że właśnie ta choroba ich dopadła, bo im otworzyła oczy. Może to jest takie dosyć na wyrost stwierdzenie, ale myślę, że ta świadomość jest bardzo ważna w każdym schorzeniu. Bo tak naprawdę głowa steruje całym naszym organizmem. Często możemy sobie wymówić, że mamy chorobę i tę chorobę będziemy mieć, a często możemy sobie wymówić, że tej choroby już nie ma i jej nie ma, tak? Bo mózg ma tak nieograniczone możliwości. Więc myślę, że w tym ośrodku, do którego ja przyjeżdżam rokrocznie, największą wartością dla mnie jest wiedza, którą stąd wyniosłem, i kolejną wartością jest praktykowanie niektórych tylko zabiegów, które są tutaj uskuteczniane, o których wcześniej zupełnie nie miałem pojęcia. Tak? Nikt mnie by nigdy nie zmusił, żebym ja wszedł do beczki, po której pływa lód i zanurzył się 3-krotnie z głową, bo pewnie, tak jak powszechna wiedza mówi, no to jest od razu zapalenie płuc, tak? I wyląduje w szpitalu. Natomiast po pewnym czasie rozgrzewamy się, wchodzimy do tej beczki, wychodzimy,
organizm jest nie dość, że oczyszczony, to jeszcze jest zahartowany i w zasadzie nasza psychika, nasze samopoczucie jest na takim poziomie, że my jesteśmy przekonani, że już żadna choroba nie jest w stanie nas w ogóle dotknąć. Ja w zasadzie chorowałem zazwyczaj dwukrotnie w ciągu roku. Jakaś grypa, jakieś przeziębienie, jakieś gardło, katary. To było normalne. Uznałem, że to jest normalne, bo skoro to trwa od 20 lat, no to chyba tak ma być. Kiedy przyjechałem tutaj, w zasadzie po tych wszystkich zabiegach przez 3 lata, różne choroby, wszyscy wokół są chorzy, natomiast ja nie mam żadnych katarów, żadnych przyziębień, żadnych schorzeń. Tak? I w zasadzie nie wiem, co to jest jakaś taka drobna choróbka, która wszystkich dopada i wszyscy chodzą z chusteczkami, kichają i starają się leczyć oczywiście kolejki w aptekach, no bo tam są te leki i wszyscy myślą, że to jest jedyna droga do ozdrowienia. Nie zadbanie o swój organizm, tylko przecież ścieżka do apteki, a tam wszystko jest i po tygodniu już jesteśmy zdrowi. Zgadza się. No tutaj właśnie warto wspomnieć, że liczymy, że nas albo lekarze mają nauczyć, albo oczywiście rodzice mają przekazać, tylko że rodzice to tak samo jak normalny człowiek, no niestety może nie miał tej informacji, tak? Nie dotarł, nie może jakieś inne zainteresowanie było, więc warto się zainteresować, żeby dalej pogłębiać swoją wiedzę. W przyszłości też oczywiście są sprawdzone rzeczy, które tutaj w naszym ośrodku my też nie tylko teoretycznie, ale praktycznie przede wszystkim pokazujemy i uczymy się tutaj, wszystkich szkolimy, którzy osoby zainteresowane tematem swojego zdrowia. No ale dobrze, no ale w domu na przykład, jak robimy profilaktykę, czego tak naprawdę brakuje, że na przykład kolejne razy przyjeżdżam, ja to oczywiście rozumiem, tak, ale pytanie właśnie, dużo osób pyta, no przecież są materiały w internecie, są książki dostępne, czego tak naprawdę brakuje właśnie normalnemu człowiekowi? Tak, no ja mogę powiedzieć tylko przez pryzmat własnych doświadczeń. Po pierwszym razie, jak wróciłem do domu stąd, pierwsze co zrobiłem, to beczkę, do której mogę wchodzić. W zimie nie ma problemu, bo sama zamarza i można codziennie sobie wchodzić. Problem jest w lecie, ale wtedy można całkiem dobrze zamrażać w zamrażarce wodę i tak jak się wrzuca do drinka, żeby schłodzić, tak się wrzuca do takiej beczki, żeby tę temperaturę złapać nie wyższą jak 10 stopni. No i oczywiście, oczywiście się zanurzam. Nie mam sauny w domu, więc tu jest problem, ale znowu to mnie zmusza do tego, żeby ćwiczyć, robić ćwiczenia poranne, pompki, wzmacniać tężyznę fizyczną. I w momencie, kiedy już pierwsze oznaki lekkiego zmęczenia i potu występują, wtedy uznaję, że jest organizm już rozgrzany i wtedy wchodzę do tej beczki, bo w zasadzie w tym wszystkim ważne jest nie jak długo my w tej beczce jesteśmy, nie że my sobie poćwiczymy, tylko ten wstrząs, rozgrzany organizm i ta lodowata woda. I mózg dostaje sygnał, że zamarzamy, trzeba ratować organizm i wychodzimy z tej beczki, by się wydawało, że będziemy się trząść, a to nagle nasze ciało promienieje, jest nam gorąco, tak? Bo to poszedł sygnał z mózgu, że i wszystkie ręce na pokład, ogrzewamy cały organizm. Więc osobiście uważam, że w zasadzie ten wstrząs właśnie taki termiczny to jest w zasadzie to clue sensu takiego zanurzania się i walki organizmu z różnicami temperatur. To z tym sobie poradziłem. Zabiegi borowinowe, które tutaj są wspaniałe, bo chyba nikt nie oferuje 2-godzinnego leżenia w borowinie i jeszcze borowina najwyższej Mamy jakości. różne tutaj peelingi, też były borowinowe, ale przeważnie w uzdrowiskach to jest pół godziny. Tak. Jeszcze przez folię niestety, jak to się mówi, zakładają, to tylko ogrzewają to miejsce niż nacierają. Tutaj mamy cały organizm przecież wysmarowany, żeby przede wszystkim wchłonęło to dobrze te wszystkie minerały, witaminy do organizmu. To jest ta właśnie różnica kluczowa, że za 2 godziny solidnie, żeby wzmocnić ten organizm. No właśnie, nie każdy w domu ma warunki, nie każdy ma pomieszczenie, żeby taką borowinę, która i brudzi, pomimo że ma właściwości lecznicze, to jednak to pomieszczenie utrzymać w odpowiedniej czystości jest pewnym problemem. Więc z tym jest problem, żeby tak codziennie sobie, czy nawet co drugi dzień aplikować. Poza tym tutaj mamy program od wczesnego poranka do późnego wieczora i nawet w dużym mieście, gdzie mamy dostęp do różnego rodzaju usług, masaży,
no to tak naprawdę braknie nam czasu po prostu, żeby te 2 czy 3 jakieś takie zabiegi w ciągu dnia zrobić, tak? Bo stoimy w korkach, ja akurat jestem z dużego miasta, więc no, zupełnie bym sobie nie poradził. Natomiast tutaj wszystko jest w jednym miejscu i to jest niesamowite, że w zasadzie można nie tracić czasu i tak naprawdę od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora tak naprawdę korzystać z tej oferty w zasadzie Akademii. No oczywiście po powrocie, bo ja akurat teraz w roku przyjeżdżam, no to są ludzie, którzy 2 razy w roku przyjeżdżają i częściej. Ja akurat nie mogę sobie na to pozwolić, więc no, staram się jednak jeździć na saunę, na basen, no, utrzymywać jakąś aktywność fizyczną, no i oczyszczanie organizmu, bo to można zrobić. Oczyszczanie wątroby, oczyszczanie jelit, to robię sobie regularnie i to mnie jak gdyby podtrzymuje na etapie tego, co zdobyłem tutaj. No i tak myślę, że znowu do następnego roku dam radę dojechać, a później przyjadę i znowu zaaplikuję sobie tutaj porządną dawkę, żeby znowu nabrać tej energii, sił na kolejny rok. No właśnie, ten cały dzień jest rozłożony w ten sposób, to jest kilkanaście, tam prawie 20 punktów do zrealizowania w ciągu jednego dnia, więc jakbyśmy chcieli to rozłożyć w domu zrealizować, to byśmy potrzebowali około tygodnia, prawda? Tak, Nie no jesteśmy w właśnie. stanie szans, żeby przygotować to wszystko i zrealizować. I to ludzie właśnie też nie decydują, dopiero jak człowiek doświadczy, to dopiero widzi tą różnicę, tak? Że nie pójdziemy do jakiegokolwiek specjalisty czy masażysty, musimy odczekać swoich tam 15, czy tam pół godziny, godzinę czasami, tak, żeby faktycznie dotrzeć do tego miejsca, nie? A tutaj mamy wszystko tutaj systematycznie zrealizowane tak, żeby tylko co chwilę przejść tylko do innego już gabinetu i wszystko będzie, jak to się mówi, zrealizowane. I to jest właśnie kluczowe, że to wszystko jest w jednym czasie, w jednym miejscu, odpowiednia kolejność. Tak. To jest bardzo ważne, żeby ten organizm odpowiednio pobudzić, jemu nie zaszkodzić, no i gruntownie go oczywiście oczyścić, wzmocnić i to wtedy są świetne te efekty. No właśnie, no przyjeżdżamy tutaj, bo my z personelem się po prostu lubimy. No, po prostu ja przez cały rok tęsknię, żeby przyjechać, bo podczas tych masaży przecież każdy opowiada swoje historie, tak? Ten specjalista też mówi o swoich poglądach i tak naprawdę no, żyjemy 2 czy 3 tygodnie tutaj z tymi ludźmi, później wyjeżdżamy i gdzieś tam te myśli nam się kłębią, no i tęsknimy, żeby znowu przyjechać, żeby znowu porozmawiać, co się zmieniło, co nowego. Więc myślę, że tak jak w szpitalu, czy gdziekolwiek, czy w sanatorium, ważni są ludzie i ważna jest atmosfera. A tutaj atmosfera jest po prostu no, niepowtarzalna. To fakt, że ludzie przyjeżdżają do nas, powracając, my tworzymy też tutaj taką domową atmosferę, gdzie ludzie integrują się. Nawet osoby, którzy wyjeżdżają gdzieś tam Ameryka, Kanada, czy tutaj z Europy, nie ma znaczenia, a oni się umawiają później w jednym czasie, przyjechać znowu na kolejny na przykład pobyt, żeby się zintegrować ponownie. Również to tak samo tworzymy te grupy na Zoomie, na YouTubie, mogą się połączyć, porozmawiać, na WhatsAppie na przykład, tak, żeby się zintegrować i to jest bardzo fajnie, bo nie ukrywajmy, no powiedzmy, duża część osób niestety takie rzeczy nie rozumieją, a jeżeli my nadajemy teraz na jednej fali, a tamci osoby, którzy no niestety nie wierząc to, myślą, że no my jesteśmy zwariowani, jak to się mówi, tak? No nie każdy lubi białe, a ktoś lubi czarne, więc to jest ta właśnie różnica, każdy jest inny, ale staramy się właśnie zintegrować tych przede wszystkim ludzi, żeby nauczyć ich pewnych rzeczy, żeby oni zaczęli dbać o siebie. Chodzi przede wszystkim o profilaktykę. My bardzo się cieszymy właśnie, jak tutaj kolejny raz przyjeżdżasz do nas, żeby profilaktycznie już o siebie dbać, tak naprawdę, niż osoby, którzy już szukają w ostatnim momencie. U nas dużo osób, którzy zamiast wyjazdu nad morze na wakacje właśnie decydują przyjechać tutaj na tydzień czy na 2 na przykład, żeby faktycznie mówią, że na przykład nawet polskie morze, no jest słońce, jest tam troszkę tego jodu, ale efektu tak naprawdę uzyskania zdrowia nieporównywalnie jest po prostu, nawet te pieniądze nie ma co porównywać tak naprawdę, bo to jest największa inwestycja na dzień dzisiejszy, to jest zdrowie. I które my się nauczymy o siebie dbać, my wydłużamy swoje w ten sposób życie,
w szczęściu, zdrowiu możemy żyć normalnie, szczęśliwie jak normalni ludzie. A co z tego, że będziemy mieli duży worek, nazwijmy to, pieniędzy, który tak naprawdę nie zrealizujemy. Jak mamy chorobę, która już poważna jest, no to my co? Rozmawialiśmy, w szpitalu musimy udać się zamiast tego, żeby na wakacje pojechać. No i taka jest niestety prawda. System niestety jest jaki jest, niestety duża część zawodzi tak naprawdę i no, nie zawsze pomaga. No właśnie, z tymi pieniędzmi to tak jest, że bogaty nie zabierze ze sobą, a biedny nie zostawi. Więc, To jest podejście zależy od generacji. tak, póki jeszcze mamy takie pieniądze, no to warto zainwestować w zdrowie, no bo po prostu jest inna jakość życia przede wszystkim. Tak? Jeżeli człowiek jest zdrowy, no to ma inną radość, inaczej na wszystko patrzy, inaczej współpracuje z ludźmi. Tak? Jeżeli ja mam problem i mi gdzieś tam szczyka, no to nie mam tej radości, ludzie mnie denerwują, nie jestem kreatywny, nie jestem twórczy i w zasadzie te moje myśli, które powinny być też pozytywne, żeby walczyć z tym schorzeniem, no to działanie jest wręcz odwrotne, bo to jeszcze pogłębia to schorzenie, no bo jak jesteśmy w dołku psychicznym, no to co tu mówić o jakimś tam uzdrawianiu. Ale ja jeszcze chciałbym zwrócić na jedną stronę uwagę, bo my tutaj się spotykamy, integrujemy się, ale każdy stąd wyjeżdża z pewną wiedzą, ale cały czas tę wiedzę pogłębia gdzieś tam. I później jak my się tutaj spotykamy, to my w tych przerwach między zabiegami, czy nawet podczas obiadu, my rozmawiamy tylko o zdrowiu i każdy ma swoje doświadczenia, ma swoje suplementy, wie co mu pomogło, na co zwrócić uwagę. To jest wiedza, której w internecie, w książkach nie jesteśmy w stanie wyczytać, bo to jest szum informacyjny. Tak? Tego dużo tak jest, że to nam nic nie daje. Natomiast rozmowa z ludźmi na podstawie doświadczeń, tak, i efektów zupełnie inaczej do nas trafia i my od razu sobie robimy notatki, zapisujemy, tak? I to jest właśnie to jest to coś, co odróżnia tego typu ośrodki od jakichś innych sanatoriów czy jakichś, nie wiem, No szpitali. racja, teraz wszyscy w internecie, w telefonach, SMS-y piszą nawzajem, wiedza nie wiadomo skąd ta jest tak naprawdę, nie jest zweryfikowana, a tutaj właśnie coraz gubimy ten większy kontakt z ludźmi, nie? A to jest bardzo duża wartość, tak? Ta przyjęć, kontakt z człowiekiem bezpośrednio, bo niedługo tak naprawdę zobaczymy, że roboty nas będą zastępować, a z robotem niestety jesteśmy bardzo łatwo manipulowani tak naprawdę, nie? Tak samo jak te wszystkie internetowe niestety media tak naprawdę. No tak, no teraz w dobie AI wpiszemy sobie całą litanię naszych schorzeń, objawów i tak naprawdę mamy gotową diagnozę, często lepszą niż diagnoza lekarska. Więc no niestety z taką rzeczywistością nam się przyjdzie mierzyć i myślę, że takie zawody jak lekarz, no jeżeli to pójdzie w tym kierunku, to w jakiejś niedalekiej przyszłości pewnie no, nie przestaną istnieć, ale no, będą istnieć w ograniczonej wielkości. Nie? To nie tylko tej sfery dotyczy, ale również i sfery Każdy, prawniczej. na dzień dzisiejszy bym powiedział, że każdy, Tak, bo ta każdy. niestety informacyjność tak naprawdę przez sztuczną inteligencję no, dosyć duży ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale na wszystkie dziedziny tak naprawdę, to jest fakt. No w tym ośrodku sztuczna inteligencja nic nie zrobi. Tu musi człowiek dotknąć. Nie ma szans. Nie, my tutaj wszystkich szkolimy, że wracamy do, jak to się mówi, źródła, wracamy do natury przede wszystkim. W naturze nie ma tak naprawdę komputerów, nie ma telefonów, tylko same naturalne tak naprawdę rzeczy i widzimy właśnie, że one właśnie najbardziej wtedy działają. A proszę mi powiedzieć, jak na przykład komuś znajomy jakiś pyta Ciebie, tak? Jak dbasz o swoje zdrowie, albo jak trafiłeś na przykład do takiego miejsca, to jak on odbiera to? No tutaj zależy od człowieka. Trzeba wiedzieć z kim, o czym porozmawiać, tak? Są ludzie, do których nic nie dociera. W zasadzie tylko medycyna tradycyjna i nic poza tym, tak? Czyli jakiekolwiek ziołolecznictwo, próby leczenia w inny sposób niż tabletką nie wchodzi w grę, tak naprawdę. Jeżeli komuś się mówi, że będziesz przyjmował zioła, co prawda 3 miesiące, ale się wyleczysz z tego. Nie, ja wolę wziąć tabletki, po tygodniu już mam spokój, tak? Tylko że ta choroba będzie do niego wracać. Natomiast no, samo ziołolecznictwo nawet na uniwersytetach medycznych tak naprawdę to już nawet nie jest przedmiot, to jest tylko tak zapoznawczo ze studentami realizowane i myślę, że to jest bardzo zła droga. No tutaj różne są opinie, niektórzy mówią, że to są koncerny farmaceutyczne, no bo przecież na takich ziołach to nikt by nie zarabiał, ludzie byliby zdrowi, nie chodziliby do apteki, nie chorowali
i tak dalej. Pewnie dużo prawdy jest w tego typu stwierdzeniu. No niemniej jednak trzeba chyba się z tym zgodzić, no bo co tu dużo mówić. No, menedżer kina jest odpowiedzialny za to, żeby kino było pełne. Tak? Szef koncernu farmaceutycznego jest odpowiedzialny za to, żeby jak najwięcej sprzedać tych swoich leków, specyfików i trudno tu się dziwić no, we współczesnym świecie gonitwie za pieniądzem, za zaszczytami, za efektami, za optymalizacją kosztów. No tak to jest i my musimy się w tym wszystkim odnaleźć, musimy być na tyle mądrzy, żeby się od tego troszeczkę odciąć. I jeszcze musimy być na tyle mądrzy, żeby jeszcze naszych bliskich, znajomych też spróbować przekonać do tego, że to nie jest jedyna słuszna droga. Także jest jednak ta droga, którą ludzkość przez 300 000 lat kroczyła i przeżyła tak naprawdę. Natomiast ta współczesna medycyna nie wiadomo do czego nas doprowadzi. Tak? No, mieliśmy pandemię COVID-19. Teraz wychodzą takie rzeczy, że to w ogóle nie była pandemia, że to w ogóle wszystko było zaplanowane. Więc komu my mamy teraz wierzyć? Więc myślę, że ludzie są na tyle mądrzy, że z czasem zrozumieją, że trzeba poszukiwać tak naprawdę własnej drogi. Bo nasz organizm nam podpowiada, co jest dla nas najlepsze. Nasz organizm nam mówi, co powinniśmy jeść, co nam smakuje, bo on tego potrzebuje. Tak, nie dlatego, że gdzieś tam wyczytaliśmy, że to jest dobre i nie smakuje nam, wykrzywia nas w drugą stronę, ale my to powinniśmy brać, bo tam napisali, że to jest dobre. Nie, nasz organizm jest, tak jak powiedziałem, mechanizmem doskonałym i nam podpowiada, co dla niego jest dobre. No ale z tym przekonywaniem ludzi, bo w zasadzie no, nie każdy ma taką misję, żeby przekonywać do pewnej drogi, ale myślę, że jeżeli komuś się zaszczepi pewną ideę, nie przekonywując, bo jak się mówi, nieprzekonanego nie przekonasz, ale zaszczepić pewną ideę i niech ona w nim dojrzewa. I jeżeli dojrzeje, to jest ten właściwy człowiek i on powinien z tego skorzystać. Jeżeli nie dojrzeje, to niech idzie swoją ścieżką. Tak? Czyli tak naprawdę nic na siłę. A jak ty trafiłeś na tą ścieżkę? To znaczy, jak udało się znaleźć nas na przykład? No bo to często ludzie mówią, że ktoś tam z polecenia, ktoś tam w ostatnim momencie zadzwonił, powiedział, dzwoń tutaj, szukaj pomocy, a u ciebie? No, u mnie dosyć była skomplikowana sytuacja, ale już w zasadzie w momencie, kiedy dopadła mnie choroba, już miałem pewną świadomość. Czyli etap już medycyny szpitalnej już przeszliśmy, Tak. wiedzieliśmy, co możemy otrzymać. Tak, przeszliśmy i no jeżeli człowieka coś dopada, a jest w miarę świadomy, zaczyna czytać wszystko, co na ten temat znajdzie. Rozmawia z ludźmi i nagle się okazuje, że wokół niego jest bardzo dużo ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na dany temat, tak jakby nagle ktoś ich tam przysłał. Nagle otwieramy internet i tam są informacje w zasadzie dotyczące naszego schorzenia. Tak? I to gdzieś nam się tam w głowie klaruje i wyrabiamy sobie własny pogląd. No i tutaj lekarz mówi, że zgodnie z procedurą to trzeba zrobić tak, tak, tak i tak. Efekt może być taki albo taki, 50/50. Mówię, to 50/50 mnie nie satysfakcjonuje. Gdyby było 51/49, to już można się decydować. Ale 50/50, no to nie jest ta medycyna, w której ja chciałbym uwierzyć. No i zaczyna człowiek szukać różnych takich rzeczy i napotyka ludzi, którzy w podobnej sytuacji się znaleźli i poradzili sobie z taką chorobą. Więc kontaktujemy się z takim człowiekiem. Raz się uda, raz się nie uda. I w zasadzie ja w ten sposób trafiłem tutaj i w zasadzie to oni mnie przekonywali. Musisz oczyścić organizm. On sobie z niczym nie poradzi, dopóki on jest po prostu zarobaczony. Z pieskiem lecimy co pół roku do weterynarza, żeby go odrobaczać, natomiast ludzie jedzą wszystko, śmieci tak naprawdę, no bo w naszych hipermarketach trudno te pasze nazwać w ogóle pokarmami. Więc te nasze organizmy są zatrute, zarobaczone, no wątroba ledwie dycha tak naprawdę i my chcemy walczyć z chorobą. No i w zasadzie takie naprowadzenie mnie na ten kierunek, że trzeba przede wszystkim holistycznie podejść do organizmu, oczyścić, odnowić organizm, a później
jak on sobie nie poradzi z tą chorobą, no to trudno. No to i tak każdego czeka to samo. Jednego wcześniej, drugiego później. No i w zasadzie, kiedy tu przyjechałem, mogę powiedzieć, że to zadziałało. Oczyściłem organizm, zupełnie inny stan psychiczny, zupełnie z innym zdrowiem wyjechałem. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no jakość usług broni się sama. Jeżeli tu nie byłoby efektów, nikt by tutaj nie wracał. Tak? To byliby klienci jednego przyjazdu tak naprawdę. Natomiast wracają tylko dlatego, że im to pomaga. Więc moja droga była taka dosyć pokrętna. W zasadzie od mojego schorzenia minęło 4 lata. Czuję się doskonale. Jeżeli kolejne 4 lata w takiej kondycji i w takim psychicznym nastawieniu będę funkcjonował, no to będę bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony. I po terapii robiliśmy wszystkie badania, wszystko się pozytywnie, nie ma Tak. żadnych jakichś tam powikłań, jak to się mówi, nie? Bo też często też Tak. ludzie pytają przez telewizję, no bo przecież to jest tylko samopoczucie, tak? No ale przecież później badania też wykonujemy i sprawdzamy. Jest problem, nie ma problemu, rozwiązany czy nie tak naprawdę. Tak, nie? tak. No, badam się regularnie tak naprawdę. Staram się pilnować różnych tam tych wskaźników zdrowotnych. No, staram się też bardzo pilnować poziom witaminy D3. Ja od 4 lat mam na poziomie 130. Natomiast medycyna tradycyjna mówi, że to jest poziom toksyczny i pewnie długo nie pożyję, tak? No bo, ale Skandynawowie mają też ponad 100, tak? Niemcy też mają tam chyba do 130 normę, tak? My mamy tam od 30 do 70, do 60 czy do 70 Do nawet. 70. Do No, 70. Fakt, że każdy kraj to inaczej, No. to każdy swoje normy, każdy swoje ma na receptę leki i tak dalej. No tak, ale to są ci sami ludzie, no jesteśmy Europejczykami, no jest jedna norma, no dlaczego my mamy niższe, czy my jesteśmy gorsi jako Polacy od innych nacji, że mamy taki, no myślę, że natura, słońce to jest to zdrowie. Obecnie tego słońca mamy bardzo mało, dziwne chmury na niebie pojawiły się w ostatnich latach, ale to też taka wiedza, którą się gdzieś zdobyło, żeby jednak się suplementować, żeby ten poziom utrzymywać, no bo organizm z takim poziomem radzi sobie z różnego rodzaju schorzeniami. Natomiast tradycyjna medycyna mówi, że to jest poziom toksyczny i powinniśmy odstawić, tak? No i Ale wiele osób właśnie ma wyższe poziomy, nawet ci, którzy mają Hiszpanię, Portugalię, tam dużo słońca jest i tam oni mają bez żadnej suplementacji poziomy 150-200. Jakoś w nocy nie świecą, jak to się mówi, tak? Nie są napromieniowani na tyle i słońce dla nich nie jest rakotwórcze, jak niestety medycyna obecna czasami twierdzi, tak? Więc tutaj nie zawsze cała prawda leży tylko w internecie. Czasami trzeba albo na sobie, albo przez kogoś na przykład sprawdzić, jak to się mówi, czy to jest faktycznie tak, a nie tak nam tutaj reklamują. Jak to się mówi. Więc trzeba uważać przede wszystkim na tą wiedzę. tak. Ja dziękuję serdecznie za Twoją opinię, a Państwu również dziękuję serdecznie za uwagę. Akademia Medycyny Regeneracyjnej, właściwa strona to jest medycynaludowa.com. Serdecznie zapraszamy, jeżeli macie problemy ze zdrowiem albo chcielibyście się czegoś nauczyć albo zadbać o siebie, zapraszam, polecajcie innym. Życzę Wam dużo zdrówka i do usłyszenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.